chociaż świetnie pomyślany, przynajmniej tak wskazuje nasze doświadczenie, jest daleki od doskonałości. Najpierw terminal wskazał nam boks, który był już zajęty. Oczywiście terminal pobrał opłatę, a następnie przy wydawaniu roweru, przy odbiorze roweru okazało się, że terminal nie wydrukował nam jednego biletu, po prostu zawiesił się i boks był nadal zablokowany. Najpierw obsługa nie uwierzyła nam, że zapłaciliśmy za boks, mimo że pokazywaliśmy, że pieniądze zeszły z naszego konta. Następnie osoba z obsługi nakłoniła nas do ponownej zapłaty, twierdząc, że system po przeliczeniu po 24 godzinach, czy właściwie do 24 godzin odda nam nadpłatę. Więc musieliśmy zapłacić drugi raz już przy obecności obsługi i okazało się, że sytuacja się powtórzyła. Znowu opłata została pobrana, a boks jak był zamknięty, tak został zamknięty. No w tym momencie obsługa już nam wierzyła i otworzono nam boks kluczem. Natomiast skutek jest taki, że rower został opłacony dwukrotnie, dlatego troszeczkę żałuję, że nie uparliśmy się za pierwszym razem, żeby obsługa nam otworzyła boks z klucza. Co prawda 24 godziny miną gdzieś za 2-3 godziny, ale dotychczas pieniądze nie zostały zwrócone, więc na razie wygląda na to, że za jeden rower zapłaciliśmy dwukrotnie. Opłata wynosi 10 euro za dobę, no więc czekamy na zwrot 10 euro, a jak nie, będziemy prawdopodobnie pisać reklamację. Natomiast namawiałbym, jeżeli ktoś znalazłby się w podobnej sytuacji, żeby jednak upierać się na wydanie roweru i nie płacić dwukrotnie, ponieważ system nie działa chyba jeszcze tak, jak zamierzali twórcy, albo przynajmniej tak, jak oczekują tego użytkownicy. Po perypetiach związanych z parkowaniem naszych rowerów, także ich odbiorem oraz nadpłatą 10 euro za jeden rower, opuszczamy powoli parking podziemny dla rowerów w Wenecji. Mamy nadzieję, że te 10 euro jednak uda się odzyskać. Niestety będziemy musieli pisać reklamację i mamy nadzieję, że zostanie uwzględniona. Opuszczamy jednocześnie Wenecję i udajemy się dzisiaj w kierunku Padwy. W drodze dojazdowej do Wenecji na moście jest bardzo duży, mimo stosunkowo wczesnej pory, chociaż może nie, jest godzina 10, ale środek tygodnia, a mimo to samochód jedzie za samochodem, a jeszcze między tymi autobusy, autokary, pociąg. W drodze powrotnej musimy znowu przejść to katastrofalne przejście, a ty idziesz już z tym rowerem elektrycznym, poczekaj. To pomoże. Okej. Jeszcze się? Lepiej koło tylne nie spadło. Pojedziemy pod torami i za torami tak lekko w prawo. Wiele z tych wiejskich domów wygląda na opuszczone, a przynajmniej nie zamieszkałe od jakiegoś czasu.
ale to jest tylko pozór, ponieważ wieczorem ożywają podwórka, wypełniają się dziećmi, ludzie wychodzą, żeby coś robić, a czasami się tylko spotkać. Znowu pojawiła nam się ścieżka szutrowa, ale i ona jest dość dobrze ubita i całkiem nieźle się po niej jedzie, a przynajmniej nie ma ruchu samochodowego, więc jedzie się spokojnie i bez stresu. Rowerowa ma tylko jeden mankament polegający na tym, że się kończy i zaczyna się pole. Musimy zawrócić. Skoro ścieżka rowerowa się nam skończyła, próbujemy jechać przez osiedle, ale są pewne rozbieżności. Proszę? Jest tam, zobacz, za tym nie dojedziemy. Aha, przez osiedle się też nie uda, więc musimy prawdopodobnie wrócić na wał tej rzeczki, którą jechaliśmy dotychczas. Wyjeżdżamy z gminy Wenecja i wjeżdżamy do gminy Padwa. Mijamy zagrodę ze zwierzętami i tu jeden pas chodził przez chwilę na wolności, ale wrócił do zagrody. To dziwne. Zwykle jak się uda zwiać jakiemuś zwierzęciu, to sam z własnej woli nie wraca. No, bywa i tak. Zjechaliśmy z drogi szutrowej na taką glinianą. No i zdarzyło się pierwsze obtarcie. Siniaki bardziej. A dasz radę sobie to trochę rozmasować? Bo będziesz miała straszne sińce. No trudno. Sama sobie rozmasuj. Weź tak naprawdę, bo będziesz miała siniaki. Po chwili przerwy spowodowanej drobnym incydentem i drobnymi obtarciami ruszamy dalej. Na szczęście nic się wielkiego nie stało. Pozornie na drodze gruntowej jedzie się wygodniej, ponieważ nie drży ta kierownica, przy okazji cały rower. Natomiast dość głębokie kolejny sprawiają trochę kłopotu, ponieważ wystarczy lekki ruch kierownicą i można niestety zaliczyć upadek. Po kilkunastu kilometrach jazdy szutrem i drogą gruntową wjechaliśmy na asfalt, ale nie wiemy, czy ten asfalt będzie prowadził nas jedynie przez miasteczko i potem wrócimy na trasę szutrową, czy to już koniec szutru i gruntu na dzisiaj. Choć z daleka nawierzchnia, którą teraz się poruszamy, wygląda jak szuter, to jest to jednak asfalt. Po tych trudniejszych fragmentach trasy odpoczywamy. Po takiej nawierzchni jeszcze nie jechaliśmy. Troszkę dziwne uczucie, bo choć te kratki są dość gęste, to macie wrażenie, że kółko między nie wpadnie. Powoli zbliżamy się do celu naszego dzisiejszego etapu. Jesteśmy chyba już na przedmieściach Padwy. Dojechaliśmy na miejsce. Tym razem nocleg mamy zarezerwowany w hotelu i chyba to jest ten hotel, tak? Chociaż nazwy nie widzę. Trasa, którą dzisiaj jechaliśmy, nie należała do najbardziej malowniczych spośród tych, które jechaliśmy dotychczas. Dodatkowo niemiłosiernie paliło słońce, a było bardzo mało drzew, bardzo mało cienia, w którym się można było schronić. Po niecałych 50 km jesteśmy na miejscu, jest godzina 14:44. Idziemy się zakwaterować.
wygląda rana na koniec dzisiejszego etapu. Niestety obtarcie jest dość wyraźne, ale chyba to nie jest nic groźnego. Na pewno jest to bolesne, trochę szczypie, natomiast mamy nadzieję, że szybko się zagoi.